Witajcie na kanale Piesologia, mam na imię Kasia, a to są Wektor i Haker. Dziś porozmawiamy o tym, czy spanie z psem w łóżku jest dobrym pomysłem? Jak wiadomo, opiekunowie psów dzielą się na tych, którzy śpią ze swoimi psami w łóżku i na tych, którzy się do tego nie przyznają. Przed nagraniem tego odcinka chciałam sprawdzić, jak to wygląda u Was i zrobiłam kilka ankiet na Facebooku, Instagramie oraz tutaj na YouTubie w zakładce społeczność. Okazało się, że na Facebooku aż 63% z Was śpi z psami w łóżku, na Instagramie jest to 62%, a na YouTubie 59%. Psy są zwierzętami społecznymi i bardzo lubią spać w grupie. Dziko żyjące psy zwykle śpią blisko siebie albo wręcz jeden na drugim, dodatkowo ogrzewając się w zimne noce. Często też wybierają do spania miejsca na podwyższeniu, dzięki czemu łatwiej mogą obserwować okolice i szybciej reagują na ewentualne zagrożenie. Spanie na podwyższeniu daje więc psom poczucie bezpieczeństwa. Nie można więc się dziwić, że psy mieszkające z nami w domu bardzo często wybierają sobie do spania właśnie nasze łóżka. Śpiąc z nami czują się dużo spokojniej i bezpieczniej. Poczucie bezpieczeństwa psa rośnie również w momencie, kiedy śpi na podwyższeniu, czyli właśnie na przykład na naszym łóżku. Dodatkowo nasze łóżka są ciepłe, miękkie, wygodne, są więc idealnym miejscem do spania dla psa. Jak widać z perspektywy psa, spanie z nami w łóżku ma w zasadzie same zalety. Pojawia się jednak pytanie, jak to wygląda z naszej perspektywy i czy powinniśmy wpuszczać psa do łóżka? Odpowiedź na to pytanie nie jest już taka prosta, ponieważ spanie z psem w łóżku ma dla człowieka szereg wad oraz zalet, o których teraz Wam opowiem. Pierwszą zaletą jest redukcja stresu. Nie od dzisiaj wiadomo, że głaszcząc psa, słuchając jego spokojnego oddechu, przytulając się do psa, uspokajamy się, obniża się nasze ciśnienie krwi i poprawia się nasz nastrój. Istnieją też badania, które pokazują, że osoby, które zasypiają z psami, szybciej się rozluźniają i przez to szybciej zasypiają. Oczywiście wiele tutaj zależy od naszego psa, ponieważ jeżeli mamy psa nerwowego albo bojaźliwego, który reaguje szczekaniem na każdy najmniejszy nawet ruch czy hałas, no to zasypianie z takim psem będzie zdecydowanie trwało dłużej niż gdybyśmy zasypiali sami w łóżku. Głaszcząc psa i przytulając się do niego przed snem, zarówno w naszym, jak i w jego ciele, podnosi się poziom oksytocyny. Oksytocyna jest to hormon odpowiedzialny za poczucie bliskości oraz przywiązanie. Dzięki oksytocynie odczuwamy też silniejszą empatię. Pomaga więc ona budować pozytywną relację pomiędzy nami i naszymi psami. Kolejną zaletą spania z psem w łóżku jest to, że na pewno będzie nam ciepło. Psy mają temperaturę ciała o 1 do 2 stopni wyższą od naszej, w związku z tym są takimi naturalnymi termoforami. I ludzie wykorzystywali to od wielu, wielu lat. U aborygenów nawet pojawiło się takie powiedzenie, że jeżeli noc jest wyjątkowo zimna, to mówią oni, że jest to noc na 3 psy, czyli potrzebne są aż 3 psy do grzania nas w nocy, żeby było nam ciepło. Psy w czasie snu potrzebują komfortu termicznego i jeżeli jest im za ciepło, to po prostu zejdą z łóżka i poszukają gdzieś na podłodze chłodniejszego miejsca do spania. Trzeba wiedzieć, że żeby pies porządnie się wyspał, musi wejść w tak zwaną fazę snu REM i może to zrobić tylko wtedy, kiedy leży wyciągnięty na boku. Jeżeli psu jest zbyt zimno i będzie miał tendencję do zwijania się w kłębek, to nigdy nie wejdzie w fazę snu REM i nigdy tak naprawdę porządnie się nie wyśpi. Oczywiście spanie z psem w łóżku ma też swoje wady i jedną z nich jest to, że możemy po prostu się nie wyspać. Jeżeli mamy dużego, ciężkiego psa, który się na nas uwali, utrudniając nam oddychanie albo blokując krążenie w rękach czy w nogach, no to na pewno po takiej nocy nie będziemy wypoczęci. Tak samo jeżeli mamy psa, który chrapie lub szczeka w nocy i często nas budzi, to też może być problematyczne. Trzeba pamiętać też o tym, że psy mają inny rytm snu niż my i w trakcie nocy dużo częściej się wybudzają, żeby sprawdzić, co się dzieje, albo po prostu zmienić pozycję. Jeżeli każde takie wybudzenie naszego psa budzi również nas, no to również pogorszy to jakość
naszego snu i możemy być po prostu niewyspani. Okazuje się, że tym, w jaki sposób spanie z psem w łóżku wpływa na jakość naszego snu, zainteresowali się też naukowcy, głównie amerykańscy naukowcy, i dowiedli oni, że śpiąc z psem w łóżku efektywność naszego snu jest nieco gorsza niż gdy pies śpi na podłodze w sypialni czy w jakimś innym pomieszczeniu. Inne badania pokazały z kolei, że psy wysypiają się lepiej niż my w momencie, kiedy śpimy razem i efektywność snu psów jest po prostu wyższa niż nasza efektywność, natomiast ta efektywność snu człowieka i tak była zadowalająca. Inne badanie przeprowadzone na kobietach pokazało z kolei, że panie wolą spać ze swoimi psami i że ta obecność psa w łóżku przeszkadza im mniej niż obecność ich własnego partnera. Większość badań, jakie przeglądałam, pokazywało, że spanie z psem w łóżku w mniejszym lub większym stopniu pogarsza jakość naszego snu, jednak myślę, że bardzo wiele zależy tutaj od naszych przyzwyczajeń oraz od tego, jakiego mamy psa. Kolejną kwestią jest higiena oraz nasze zdrowie. Trzeba pamiętać, że psy nie są najbardziej higienicznymi stworzeniami na świecie i bardzo często obwąchują, zjadają albo tarzają się w rzeczach, które z naszej perspektywy są dosyć obrzydliwe. Potem wskakują na nasze łóżka i zostawiają tam nie tylko piach czy błoto, ale też bakterie, wirusy, grzyby i różnego rodzaju pasożyty, które mogą być niebezpieczne dla naszego zdrowia. Dlatego też, jeżeli jesteśmy alergikami, mamy alergię na przykład na psią sierść czy jego ślinę, warto się zastanowić, czy spanie z psem w łóżku jest dobrym pomysłem. Na pewno nie jest to wskazane, jeżeli mamy w domu małe dzieci, jeżeli jesteśmy osobami, które mają obniżoną odporność albo jesteśmy kobietami w ciąży. Po prostu ten temat higieny warto mieć gdzieś z tyłu głowy i zastanowić się nad nim, zanim zaprosimy psa do łóżka. Problemem, który może się pojawić, jeżeli będziemy zapraszać psa do łóżka, zwłaszcza jeżeli mamy takiego zaborczego psa, może być obrona zasobów. O obronie zasobu, jakim może być na przykład miska z jedzeniem, nagrałam już wcześniej odcinek i link do niego znajdziecie w opisie pod tym filmem. Natomiast takim zasobem, który pies może aktywnie bronić, może też się stać jego miejsce odpoczynku. I jeżeli zapraszamy psa na nasze łóżko, to może on uznać, że to łóżko jest tym miejscem odpoczynku i w takiej sytuacji pies będzie starał się decydować, kto na tym łóżku może przebywać, a kto nie. Oczywiście nie możemy do takiej sytuacji dopuszczać, dlatego bez względu na to, czy pozwalamy psu spać w łóżku, czy też nie, musi on mieć swoje własne, osobne, wygodne, bezpieczne miejsce do odpoczynku. Warto też od samego początku wprowadzić sobie jakieś polecenie słowne, którym wyraźnie zapraszamy psa do naszego łóżka i inne polecenie, którym dajemy mu wyraźnie znać, że ma z tego łóżka zejść. Im wcześniej wprowadzimy takie zasady i im bardziej będziemy konsekwentni w ich stosowaniu, tym lepiej. Muszę tutaj dodać, że obrona zasobów nie ma nic wspólnego z tak zwaną teorią dominacji. Teoria ta została już bardzo dawno obalona, o czym również nagrałam już wcześniej odcinek i link do niego znajdziecie w opisie pod tym filmem, więc to, że pies chce wskakiwać na Wasze łóżko czy na inne meble, wcale nie oznacza, że wchodzi Wam na głowę i chce Was zdominować. Jest to po prostu dla psa wygodne, na podwyższeniu czuje się bezpieczniej, bardziej komfortowo, meble są też zwykle miękkie, są po prostu wygodniejsze dla psa niż leżenie gdzieś tam na twardej podłodze, dlatego wiele psów wybiera właśnie nasze łóżka czy kanapy jako miejsce swojego odpoczynku i nie ma to nic wspólnego z dominacją. Warto też zastanowić się, zanim przygarniemy do naszego domu psa, gdzie chcemy, żeby docelowo pies spał i od pierwszej nocy przyzwyczajać go do spania właśnie w tym miejscu. Psy bardzo szybko przyzwyczajają się do pewnych rytuałów i takich zasad, które panują u nas w domu i później może być bardzo ciężko, żeby te zasady zmienić. Wiele osób popełnia taki błąd w momencie, kiedy bierzemy do domu małego szczeniaczka. Zwykle pierwsze kilka nocy jest bardzo trudnych. Szczeniak nie potrafi się odnaleźć w nowym miejscu, tęskni za swoim rodzeństwem i za swoją mamą, więc płacze przez północy i bardzo często miękną nam serca i pozwalamy szczeniakowi, żeby wszedł do nas do łóżka. Natomiast w momencie, kiedy szczeniak podrasta, kiedy zdarzy mu się na przykład załatwić w naszym łóżku, a to szczeniakom zdarza
się dosyć często, kiedy pies zaczyna właśnie przychodzić ze spaceru z brudnymi łapami, albo kiedy mamy psiego seniora, który po prostu już nie jest w stanie kontrolować swoich potrzeb fizjologicznych i potrafi również załatwić się na naszym łóżku albo na przykład na nie zwymiotować, to wtedy zwykle pojawia się właśnie taka myśl, że może jednak lepiej by było, gdyby pies spał na swoim posłaniu. Tylko jeżeli przyzwyczajaliśmy go do tego, że śpi u nas przez kilka miesięcy czy nawet kilka lat, to naprawdę bardzo ciężko będzie to później odkręcić. Nie możecie się dziwić, że pies będzie protestował, kiedy będziecie chcieli nagle wprowadzić nowe zasady. Jeżeli popełniliście już ten błąd i przyzwyczailiście psa do spania w łóżku, a teraz nagle chcecie, żeby spał w innym miejscu, musicie po prostu wprowadzić nowe zasady i musicie być bardzo cierpliwi i konsekwentni. Po prostu za każdym razem, kiedy pies będzie próbował wejść na Wasze łóżko, trzeba będzie go odesłać na jego posłanie. Pewnym ułatwieniem może tutaj być klatka i przyzwyczajenie psa do tego, żeby spał w zamkniętej klatce w ciągu nocy, bo wtedy po prostu nie musicie wielokrotnie budzić się, wstawać i odprowadzać psa na miejsce. Oczywiście nie można zrobić czegoś takiego, że kupujemy klatkę, zamykamy w niej psa i mamy nadzieję, że jakoś to będzie, tylko trzeba poświęcić sporo czasu na to, żeby psa do tej klatki przyzwyczaić, żeby czuł się on w niej bezpiecznie, żeby sam chętnie do niej wchodził i żeby pozytywnie kojarzył sobie to, że śpi w niej zamknięty, żeby to był po prostu dla niego taki bezpieczny, spokojny azyl, miejsce wypoczynku. Jeżeli mamy psa, który potrzebuje bardzo dużej bliskości z nami, to możemy sobie taką klatkę po prostu ustawić przy łóżku. Na pewno da to psu dużo większe poczucie bezpieczeństwa. Być może zastanawiacie się, jak to wygląda u mnie i czy Vector i Hacker śpią na moim łóżku, czy też nie. W ciągu dnia pozwalam im wskakiwać na łóżko i oczywiście od początku uczyłam je komendy, żeby z tego łóżka schodziły i uczyłam je, że łóżko jest jednak moim miejscem do odpoczynku, a nie ich. I wiedziałam, że jeżeli chodzi o kwestię spania w ciągu nocy, to będę chciała je przyzwyczajać jednak, żeby spały na swoich posłaniach, w swoich klatkach. Dlatego też od szczeniaka te klatki im wprowadzałam. Vector i Hacker są dużymi psami, ważą około 40 kg i po prostu spanie z tak dużymi psami byłoby dla mnie, delikatnie mówiąc, niewygodne i nie mogłabym się z nimi wyspać. Dodatkowo nie bez znaczenia są też dla mnie kwestie związane z higieną. Dlatego też wiedziałam, że od początku będę chciała przyzwyczajać psiaki, żeby spały na swoich legowiskach. Gdy miałam tylko Vectora, spał on ze mną w sypialni i jego klatka była ustawiona obok mojego łóżka. Natomiast gdy w domu pojawił się Hacker, sypialnia stała się trochę za mała, żeby zmieściły się dwie duże klatki dla dużych psów i musiałam przenieść psy ze spaniem do osobnego pokoju. Hacker zaakceptował taką kolej rzeczy bez problemu, ponieważ on po prostu od początku, od pierwszej nocy spał właśnie w tym nowym pomieszczeniu, co możecie zresztą zobaczyć na vlogach, które nagrywałam, gdy Hacker pojawił się w moim domu. Natomiast ponieważ Vector był przyzwyczajony do spania ze mną w sypialni, to ta przeprowadzka nie bardzo mu się podobała i na początku dosyć wyraźnie protestował. Z czasem jednak przyzwyczaił się do tej sytuacji i teraz nie ma problemu z tym, żeby na noc iść spać do swojej klatki. Jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda u Was, czy pozwalacie psom spać w nocy na Waszym łóżku, czy też może one same z siebie wybierają spanie gdzieś na podłodze albo w innym miejscu, bo po prostu w łóżku jest im za gorąco. A może macie też jakąś historię związaną z oduczaniem psa spania w łóżku i możecie się nią podzielić w komentarzach pod tym filmem. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to oczywiście zachęcam Was do subskrybowania kanału Piesologii. Zaglądajcie też na mojego bloga i do zobaczenia!